Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj tematem odcinka jest firma Mercado Libre. Jest to taki wybór nieoczywisty, jeśli chodzi o kupno akcji, natomiast być może zainteresuje Was ta firma. Postaram się krótko przedstawić, czym się zajmuje, jakie są perspektywy tej firmy na następne miesiące czy rok i jakie są ogólne wrażenia po ostatnich wynikach kwartalnych. Dobrze, zacznijmy od krótkiego rysu tej firmy. Firma powstała w 1999 roku w Argentynie. Na początku była wzorowana na firmie eBay, z którą też współpracowała. Natomiast od 2007 roku jest notowana na giełdzie Nasdaq jako pierwsza firma z Ameryki Łacińskiej technologiczna. Działa ona w 18 krajach Ameryki Łacińskiej, mamy te kraje tutaj wymienione. Jeśli chodzi o działalność, to na początku skupiała się na handlu elektronicznym, natomiast obecnie znacznie bliżej jej do firm takich jak Amazon czy Alibaba, czyli firma znacznie się rozwinęła i przejęła ten rynek tutaj Ameryki właśnie Łacińskiej. Ma między innymi własny system płatności nazwany Mercado Pago, wykorzystywany przez nią samą, ale też również przez inne firmy, czyli ten system bardzo dobrze się przyjął na tym obszarze. Ma też usługi reklamowe płatne, to znaczy no, ktoś płaci za wyświetlanie reklam. Co bardzo ważne, ma własną, bardzo dobrze rozwiniętą logistykę, to znaczy ma samoloty, samochody, hurtownie, przez co adresaci kupujący nie muszą długo czekać na przesyłki, z czego też oczywiście są zadowoleni. Firma bardzo dużo mówi o inwestycjach w nowe technologie, oczywiście sztuczną inteligencję czy startupy w swoim regionie. Obecnie Obecnie traktuje się to firmy już jako cały taki technologiczny ekosystem i jest on oczywiście kluczowy w swoim regionie i jeden z większych pewnie już na świecie. Jeśli chodzi o ogólne zagrożenia, no na pewno dwa. Konkurencja zewnętrzna, tutaj mam na myśli takie firmy jak Amazon czy Alibaba, które też funkcjonują w tym obszarze, natomiast obecnie takim domyślnym wyborem dla kupujących jest Mercado Libre. Z tego co czytałem, jest to zagrożenie nie jest może aż tak duże. Natomiast większym problemem może być sytuacja gospodarcza w tych krajach. No tutaj wiemy, że mamy tam dość dużą zmienność, jeśli chodzi o właśnie kwestie polityczne, gospodarcze. No i to pociąga za sobą inne kwestie, na przykład inflacja, kursy walut. Oczywiście ludzie też nie kupują, jeśli właśnie sytuacja gospodarcza jest zła w danym kraju. A tutaj mamy jakieś screeny ze strony. Jeśli wejdziemy na stronę Mercado Libre, to zobaczymy coś takiego. Nic takiego, czego byśmy nie widzieli. Jest to strona podobna do stron typu Amazon czy nawet Allegro. Teraz przechodzimy do wyników. No, kurs trochę się obniżył po tych wynikach, między innymi z tego względu, że tutaj no, firma nie dowiozła oczekiwanych wyników, jeśli chodzi o EPS, już drugi kwartał, jak widzimy. Natomiast sama sytuacja firmy na pewno nie jest zła. Tutaj przejdziemy sobie może krok po kroku, co mamy w raporcie. Przede wszystkim tutaj mamy taką wstępną wiadomość do inwestorów, no, że mamy przychód, mamy przychód netto 39% rok do roku i to jest 27 z rzędu kwartał, gdzie mamy przychód większy niż 30%. Też trzeba docenić, jak firma potrafi się rozwijać przez wiele lat, bardzo dynamicznie. Tu mamy tabelkę, która nie uwzględnia, czy może inaczej, tutaj mamy też drugą tabelkę, taką, można powiedzieć, co by było gdyby, to znaczy tutaj mamy wyliczenia dla
tych samych kursów walut, jakie były rok temu. I widzimy, że tutaj ta liczba jest nawet większa, tak, ten total. Nie 39%, a 49% aż. No ale wróćmy tutaj do tej tabelki. No widzimy, że te wszystkie liczby tutaj są bardzo wysokie. Mamy podział na kraje, 3 kraje. Jak się domyślam, są to główne kraje. Mamy też podział na ten handel i fintech, czyli tutaj te usługi finansowe. No i widać, że w każdym z tych obszarów, czy no w każdym z tych wierszy mamy duży wzrost. Przechodząc dalej, mamy tutaj na przykład liczbę czy liczbę aktywnych użytkowników, która rośnie cały czas, jak widzimy. Tak, tutaj mamy 26% wzrost rok do roku, czyli firma cały czas się rozwija, ma nowych użytkowników czy kupujących. Tu mamy z kolei wykres items sold, czyli liczbę sprzedanych rzeczy na kupującego, czyli tutaj dzielimy liczbę sprzedanych rzeczy na liczbę kupujących, no i widać, że ten wykres wciąż idzie do góry, a ta liczba się zwiększa, ta liczba jest w mianowniku, a wykres wciąż idzie do góry, to znaczy, że mamy liczbę nowych użytkowników, którzy też dużo kupują po prostu. Dalej, procent, jeśli chodzi o sprzedaż, tutaj ten żółty kolor nas interesuje, no też rozbicie na kraje i wszystkie razem wzięte, 39% wzrostu rok do roku. Liczba aktywnych użytkowników fintech, czyli tych usług płatniczych, też bardzo duży wzrost, 29%. Natomiast oczywiście no, jest problem z marżą. Firma też się do tego później odnosi. Widzimy, że marża jest niska i maleje. Tutaj mamy zysk netto, czyli tutaj mamy uwzględnianie między innymi podatków. Tutaj mamy uwzględnienie kosztów sprzedaży. No marża po prostu jest niska, czy niższa nawet niż właśnie rok temu, no i to jest to jest taka jedna rzecz, która martwi powiedzmy inwestorów, natomiast mamy tutaj na koniec ogólny przekaz do inwestorów, czy końcowy przekaz do inwestorów, gdzie no właściciele firmy wprost o tym mówią, że czują, że są liderem na tym rynku, którym są, że tutaj inne firmy im nie zagrażają, natomiast wciąż inwestują w różne rzeczy, tak jak mówiłem, i te inwestycje powodują, że marża jest niższa, natomiast są przekonani, że to się kiedyś zwróci, to znaczy te inwestycje się zwrócą i no i tutaj, że najlepsze jeszcze przed nami. Czyli taka jest ogólna kondycja firmy po tych ostatnich wynikach kwartalnych. No, jeśli chodzi o ten właśnie prezentację, czy wykresy z tej prezentacji możecie znaleźć na oczywiście stronie samej firmy Mercado Libre. Teraz spójrzmy szybko na analizę techniczną, taką podstawową. Mamy tutaj kilka lat wstecz. Od takiego dołka w 2022 do maksimum w czerwcu tego roku był bardzo duży wzrost o aż 340%. Bardzo dynamiczny wzrost kursu akcji. Później kurs się osłabił i teraz spadliśmy od tego maksimum około 25%. Pytanie, czy to wystarczy, czy to jest korekta i teraz pójdziemy dalej. Tego nigdy nie wiadomo, natomiast tutaj widzimy, że można się nad pokusić o wyrysowanie takiej globalnej linii trendu, na której teraz się znajdujemy. No i widzimy, że w przeszłości
odbijaliśmy od tej linii i dlatego to jest dobry czas, żeby pomyśleć może o zakupie w tym miejscu. Mm, Przybliżając nieco wykres, widzimy tą linię trendu. Mamy tutaj świece tygodniowe. No i widzimy, że jesteśmy w takiej strefie zakupowej. I oprócz tego mamy dwie strefy poniżej. Ta dolna jest trochę silniejsza. Natomiast tak jak mówiłem, no, jest to ciekawy moment na zakup, bo mamy tutaj właśnie ten trend i to też ma potwierdzenie pewnie w średnich. No i tutaj mamy pewną strefę zakupową pierwszą. No i jest to na pewno warte przemyślenia. Jeśli chodzi o współczynnik P do E, nie jest on wysoki, no 38,9. No, w porównaniu do Amazona czy Alibaby jest wyższy trochę, natomiast no, nie aż tak, jakby akcje nie są drogie same w sobie. No, najniższy tutaj jest najniższa wartość do Alibaba, natomiast wiemy, że tutaj też są inne problemy geopolityczne, czyli ogólnie ten wskaźnik nie pokazuje, że to nie jest jakaś przeszkoda, żeby kupić teraz akcję. Jeśli chodzi o jakieś estymaty ceny, no to widzimy, że estymaty są bardzo pozytywne. Ta średnia powiedzmy za rok jest około 3000 czy 2800. To też jest potwierdzenie z innego źródła, no czyli jest pole do wzrostu, około 40% powiedzmy. Jeśli chodzi o rekomendacje analityków, no to wciąż jest takie pozytywne nastawienie, czyli tutaj mamy buy, może nie super pozytywne, czyli strong buy, natomiast to nie jest tak, że analitycy skreślają z jakiegoś powodu tą firmę. Po prostu mają nadzieję na jakieś łagodne wzrosty akcji bez żadnych pewnie wyskoków, prawda? A jeśli chodzi też o przewidywania EPS-u, to też są pozytywne, to znaczy wzrostowe. No dobrze, w tym odcinku to wszystko. Jeśli komuś pomogłem tą krótką analizą, to zachęcam do zostawienia lajka i do subskrypcji tego kanału i do zobaczenia w następnych odcinkach.